Witamy po krótkiej przerwie. Witamy przede wszystkim naszego kolejnego prelegenta, profesora Arkadiusza Adamczyka, historyka i politologa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prosto z miasta Kielce. Pan profesor przyjechał do nas wczoraj i dzisiaj przedstawi nam prezentację pokazującą, jak historycznie układa się rzeczywistość z przełomowymi technologiami. Panie profesorze. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim organizatorom za zaproszenie. Dziękuję Instytutowi Gospodarki Narodowej, bardzo dziękuję Szkole Głównej Mikołaja Kopernika za wiarę we mnie. Ja tutaj troszeczkę muszę się przyznać, że tak jak pan prowadzący mnie zapowiedział, troszeczkę jestem nie z tej bajki, nie jestem ekonomistą, nie jestem technologiem i zastanawiałem się, co mogę Państwu ciekawego powiedzieć, czy w ogóle powinienem przyjąć zaproszenie na tak zacnego gremium, no ale powiedziałbym namówiony uległem. Chciałem pokazać tutaj kilka odniesień do teorii geopolityki, jak ona może pomóc w prognozowaniu politycznym, opartym takim nie na liczbach, jak to przedstawił tutaj bardzo zajmująco przede mną pan profesor Zbigniew Krysiak. Tutaj ekonomiści oczywiście mają wypracowane swoje metody badawcze, swoje modele, a ja chciałbym Państwu pokazać tak troszeczkę kulis pracy przedstawiciela innych nauk społecznych, który zajmuje się na co dzień geopolityką, również w aspekcie przestrzennym, jak i historycznym. Szanowni Państwo, chciałbym ulokować spór o przełomowość w ogóle momentów energetycznych w kontekście teorii geopolityki dwóch najważniejszych, wydaje mi się, nie tracących w swoich inspiracjach teoretycznych na znaczeniu teorii geopolitycznych. Tutaj chciałbym zaprezentować Państwu dwóch twórców tychże teorii. Jeden absolutnie najważniejszy geograf dla Brytyjczyków, Sir Halford Mackinder, jeden z głównych doradców premiera Davida Lloyd George'a w 1919 roku podczas rozstrzygania Ładu Paryskiego. Postać, która wzbudzała szereg kontrowersji wśród sobie współczesnych. Przede wszystkim proszę sobie wyobrazić Anglika bez cienia megalomanii, który potrafił mówić Anglikom obrazoburcze rzeczy, że ta Wielka Brytania to wcale nie jest takie nic wyjątkowego. To tylko gruda węgla opływana przez ryby, aczkolwiek ten węgiel ma tutaj swoje istotne znaczenie, bo kiedy Mackinder wypowiadał te słowa, to na węglu opierała się właśnie potęga ekonomiczna Stanów Wielkiej Brytanii. Oni tego węgla mieli pod dostatkiem, co oczywiście, proszę Państwa, w erze maszyn parowych i węgla i stali rywalizacji z Niemcami miało swoją wymowę. Dla geopolityków Mackinder jest przede wszystkim ważny z tego tytułu, że jest twórcą koncepcji takiego heartlandu, tak zwanego heartlandu. Żeby, powiedziałbym, nie robić Państwu półtoragodzinnego wykładu akademickiego, to spuentuję to w ten sposób, że w tamtym czasie trwały, można powiedzieć, próby ulokowania, czym geopolityka ma być, chociaż jeszcze oprócz tego, że Rudolf Kilian ukuł taki termin, tak naprawdę nie wiedziano, z czym to się je. Mackinder zaproponował taką interpretację wizji dziejów, która polegała na znalezieniu jakiejś przestrzeni, która na tyle kumulowała uwagę mocarstw, że spór o nią nie był sporem o tak zwaną przysłowiową pietruszkę. A patrząc na etiologię konfliktów różnych europejskich, doszedł do wniosku, i tutaj schlebiając trochę naszej narodowej megalomanii, że najważniejszą przestrzenią jest przestrzeń Europy Środkowej czy Europy Centralnej, jak to nazwiemy. On to ulokował gdzieś między Wartą a Dnieprem, no bo skoro o te przestrzenie w ostatnich 200 latach za życia Mackindera toczyła się wojna, to znaczy, że to musiała być coś warte. Przedmiot rywalizacji Niemiec, Rosji, częściowo też Austro-Węgier, no nie mógł być o pietruszkę. W związku z tym, a ja jeszcze wrócę do tego, sformułował takie uniwersalne prawo, że tak, no trzeba, żeby w ogóle operować
operować czymś takim jak zarządzanie światem, trzeba przede wszystkim opanować tak zwaną Światową Wyspę. Światowa Wyspa według Mackindera to jest konglomerat Azji, Afryki i Europy. No i z jakimś tam centralnym punktem, który właśnie jest tym Heartlandem, czyli takie prawo, kto panuje nad Heartlandem, panuje nad Światową Wyspą, a kto już panuje nad Światową Wyspą. W dobie izolacjonizmu jeszcze, szanowni państwo, nie do końca zerwania z doktryną Monroe'a przez Amerykanów, no to panuje nad całym światem. To jest proste. Ale w kontrze do tego mamy Amerykanina Nicholasa Spykemana, który mówi, że to nie jest istotne, co się dzieje w centrach. Istotne jest to, co się dzieje na obrzeżach, ponieważ to obrzeża decydują do tego, jaki ktokolwiek ma dostęp do centrów decyzyjnych. I mamy, jeżeli chodzi o geopolitykę, mamy spór dwóch koncepcji, to znaczy koncepcji Heartlandu, czyli tego, co się ma stać w sercu jakiejś przestrzeni, a Rimlandu, to jest termin ukuty przez Spykemana, czyli to, co się dzieje na obrzeżach. No i przysłowiowy spór może troszeczkę porównywalny do tego, co jest pierwsze jajko czy kura, tak? Co jest ważniejsze, obrzeża czy centra, to powiedziałbym jest podstawowa inspiracja teoretyczna, która jeżeli mówimy o geopolitykach, którzy zajmują się przestrzennym wydaniem lądowym, to są dwie teorie, które powstałe na początku XX wieku, nie traciły na swoje znaczenie. One oczywiście ewaluowały i największe zastosowanie wydaje się mieć teoria Heartlandu w wydaniu Briana Blueta i Colina Greya, ale też w wersji, które na tory ekonomii skierował Robert Kagan, która kolokwialnie można powiedzieć mówi, nie szukajmy miejsca kumulującego konflikty. Poszukajmy miejsca, w którym bije serce światowej gospodarki i tutaj z tego tytułu zróbmy Heartland, obserwujmy, jak ten Heartland się przemieszcza. Z założeniem, które wielokrotnie dane jest słyszeć, jeżeli ktoś śledził wykłady Roberta Kagana na platformach społecznościowych, to Kagan właśnie ma jedną zasadniczą zawsze powtarza tezę. Heartlandy, podobnie jak zdrowie, podobnie jak młodość, podobnie jak powodzenie państw, narodów czy jednostek, nie jest dane raz na zawsze. To, co dzisiaj jest Heartlandem, może jutro spaść do roli całkowicie drugorzędnej. Nawet nie będzie Rimlandem, który będzie decydował o czymkolwiek. Dzisiejszy Rimland, który gdzieś jest lokowany na obrzeżach, może stać się Heartlandem, ale też może to być odwrotnie. Szanowni Państwo, oczywiście tutaj nawiązując do pewnych rzeczy, które powiedział, chciałbym pokazać zastosowanie tej teorii na przykładzie tego, do czego nawiązał pan minister Czarnek, a mianowicie do kasusu Ameryki. Proszę przez ten cały wykład pamiętać, że mimo, że za chwilę zweksluję na Rosję, za chwilę zweksluję też na Ukrainę, ale moim głównym dzisiaj motywem będzie pokazanie, jaki przełomowe momenty, w którym Ameryka stała się ponownie mocarstwem po chwilowym kryzysie i powstała, można powiedzieć, jak Feniks z popiołów i dzisiaj dominuje w światowej gospodarce. Oczywiście naszą, że tak powiem, kluczem do zagadnienia jest energia, tworzymy dyskusję wokół energii. W związku z tym kilka może takich slajdów, które lokuje w ogóle kwestię, że mówimy o polityczności energii. O energochłonności tutaj już była mowa, nie będę, chciałem tylko ten slajd pokazać. W kontekście zwróćmy uwagę tego, co mówił pan profesor Krysiak i pan prezes poprzednio. Miejsce Polski na tle gospodarek atomowych, to chyba ten slajd bardzo wyraźnie pokazuje. Ja zastanawiam się, czy państwu pokazać w ogóle w tym towarzystwie. Wydaje się, że to jest oczywiste, ale w kontekście tego, co pan profesor mówił przed nami, wydaje się, żeby jeszcze to unaocznić, jak ważne w ogóle jest wejście w te SMR-y, warto pokazać, a też będzie to lokowało moje rozważania geopolityczne. Tutaj też Miał wątpliwości, czy ma coś do powiedzenia na tej konferencji. ja zawsze mam takie wątpliwości, bo ja generalnie mam dość zdrowy stosunek, szanowni państwo, do tego, o czym chcę powiedzieć. Moi drodzy, oczywiście mamy kraj, który
źródeł energetycznych uczynił instrument polityki, chociaż oficjalnie w dyskursie politycznym tego bardzo mocno unikał. To jednak dla fachowców było to rzecz jasna, że surowce są dla takiego kraju jak Rosja jedynie środkiem osiągania celów politycznych. Więc trzeba zapytać, proszę Państwa, co w takim razie jest celem. Moi drodzy, analizując tutaj, to też nie jest moje odkrywcze żadne twierdzenie. Praktycznie wszyscy, którzy zajmują się Rosją, analizując tylko i wyłącznie wypowiedzi prezydenta Władimira Putina, widzą wyraźnie, że cel polityczny to jest odbudowa potęgi pozycji Rosji jako mocarstwa dominującego w bliskiej perspektywie przestrzeni postsowieckiej. Natomiast właśnie ten cel strategiczny to jest, nigdy nie straciły na znaczeniu te cele, które sformułował Lenin w czasie rewolucji bolszewickiej, czyli przesunięcie wpływów rosyjskich jak najbardziej na zachód. Ja bym nawet pokusił się dalej o sformułowanie takiej tezy, że Rosja współczesna idzie jeszcze dalej niż jej prekursor, czyli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a mianowicie jest takie dążenie do zdobycia po prostu dominującej pozycji w świecie. I tutaj, moi drodzy, kolejna teoria geopolityczna, to co jest dla nas teorią, dla Rosji jest ideologią, nośna ideologia. Rosjanie bardzo dobrze znaleźli się w przestrzeni tak zwanego euroazjanizmu. To też nie jest nic nowego, to ten termin euroazjanizm, czyli tutaj dominująca rola Rosji w przestrzeni euroazjatyckiej, to jest stworzona w XIX wieku przez księcia Wieniamina Siemionowa Tieńszyńskiego. Ona ewoluowała, powiedziałbym, w szczytowym momencie powodzenia Rosji. Był to polityczny argument na rzecz budowy, jeden z politycznych argumentów też na rzecz budowy kolei transsyberyjskiej, no bo trzeba było szykować się po prostu do ekspansji, do opanowania całej przestrzeni azjatyckiej, do tego potrzeba było infrastruktury. W latach 20. dla swoich potrzeb zaadoptowali to komuniści, a środowisko Białej Rosji najpierw miało za zadanie unaocznić potrzebę włączenia się w działania I wojny światowej, a kiedy Białej Rosji zabrakło, no to komuniści przejęli to, ponieważ to się wpisywało też w ideę niesienia komunizmu na rubieże zachodnie. Ruch euroazjatycki, moi drodzy, już w XIX roku zakładał to, co Samuel Huntington nazwał zderzeniem cywilizacji, gdzie główna teza była: cywilizacja rosyjska nie stanowi części cywilizacji europejskiej, nie jest częścią cywilizacji zachodniej. Tutaj odwoływano się do tradycji odwiecznego sporu między Bizancjum a Rzymu i to, co, że tak powiem, tą rywalizacją zachwiało w czasach średniowiecza, powinno zostać dokonane. Moi drodzy, znaleziono też uzasadnienie dla rewolucji bolszewickiej. To miała być oczywiście droga do szybkiej modernizacji społeczeństwa. I oczywiście też, szanowni państwo, w latach 30. dodatkowo do teorii euroazjańskiej wszczepiono osiągnięcia brytyjskiej myśli geopolitycznej, mianowicie tutaj inspiracja Halfora Mackindera jest bardzo widoczna. Było tylko kwestia stwierdzenia, co jest tym Heartlandem. Tak? Dla Rosjan oczywiście tutaj Moskwa jako centrum decyzyjne, czy Petersburg jako centrum decyzyjne świata, którym powinien się stać, nie ulega żadnych wątpliwości. Szanowni państwo, jeżeli ktoś myśli, że jest to mrzonka, to mamy niestety renesans w Rosji rozwoju eurazjanizmu z taką postacią, która być może większości państwa jest znana, jak Aleksander Dugin. Aleksander Dugin, pop prawosławny, jeden z profesorów Gosudarstwiennego Uniwersytetu w Moskwie, wyraziciel tak zwanych kilku teorii. On jest bardzo płodnym pisarzem.
Ostatnio ja mam na tapecie ze studentami na seminarium jego czwartą teorię geopolityczną, bardzo niebezpieczną, jeżeli chodzi o jego wizję, czym jest Polska. A tutaj jeden, szanowni państwo, z cytatów, które wydaje mi się jest bardzo charakterystyczny dla w ogóle myślenia Rosjan. Tak? Dlaczego sakralno-geograficznym? Moi drodzy, jeszcze kilka słów wyjaśnienia. To jest oczywiście duchowny prawosławny, który mówi, że jego ideą jest taką, że trzeba prawosławie jako tą ideę wyżej cywilizowaną niż zachodnie chrześcijaństwo zanieść, odrodzić moralnie Zachód Europy. W związku z tym Zachód Europy powinien podlegać prawom geopolitycznym wyznaczonym przez Moskwę. A w związku z tym Moskwa powinna mieć prawo rozszerzenia swoich granic wedle dowolnego swojego uznania, ponieważ sprawuje misję dziejową. Dlatego też, jak tutaj widzimy, to jest dosłowny cytat, Rosja nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego państwa polskiego w żadnej formie i nie jest zainteresowana istnieniem Ukrainy. Nie dlatego, że nie lubimy Polaków czy Ukraińców, tylko dlatego, że takie są prawa geografii sakralnej i geopolityki. Szanowni państwo, jedna rzecz. Wyrzućmy prawosławie, a włóżmy w miejsce prawosławia to, czym się zajmujemy tutaj. Surowce energetyczne, energetykę, mamy nośną ideologię, a teraz popatrzmy, czy ma ona zastosowanie w uzależnieniu innych części świata. Ukraina. Z punktu widzenia Europy Zachodniej, szanowni państwo, klasyczny Rimland, nawet etymologia to jest ziemia gdzieś na krańcach, kraina, gdzieś zupełnie coś, co nie ma specjalnego znaczenia. Z punktu widzenia klasyczny Hertland, który stanowi klucz do osiągnięcia statusu potęgi globalnej, ponieważ to Ukraina decyduje o stopniu uzależnienia Zachodu od Rosji, przynajmniej decydowała i przynajmniej tak się Rosjanom wydawało. A za chwilę państwu pokażę slajdy, które to obrazują. Rosjanie oczywiście w pewnym momencie, kiedy ten stolik na Ukrainie nie do końca pasował ich wyobrażeniom, starali się pokazać, starali się zdywersyfikować jakby znaczenie Ukrainy, budując Nord Stream. To, co się udało, szanowni państwo, tutaj widzicie Nord Stream jako alternatywę dla gazociągu Sojus i gazociągu Przyjaźń. W przypadku gazu to było dość proste, ale już nie było tak proste w stosunku do ropociągów, ponieważ no, to już troszeczkę wymagało większych inwestycji, większych nakładów, przede wszystkim chyba czasu. A w związku z tym wciąż Ukraina pozostaje jednak ważnym torem przesyłowym. No i teraz widzicie państwo, z logiki myślenia politycznego Rosji albo Ukraina będzie rosyjska, albo nie będzie stanowić elementu dominacji, kluczowego elementu dominacji. To nie jest, szanowni państwo, w myśleniu Rosji Ukraina nie jest państwem. Ukraina jest narzędziem do zdobycia odpowiedniej pozycji, która umożliwi Rosji odzyskanie pozycji, jaką zajmował Związek Radziecki, przynajmniej teoretycznie. Popatrzmy, przyjrzyjmy się też wewnętrznej sytuacji Rosji. Szanowni państwo, tutaj zebrane jest, to jest zawsze dylemat właśnie, czy siła polityczna zależy od siły ekonomicznej. Mówi się, jest takie twierdzenie Zbigniewa Brzezińskiego, oczywiście, że Rosja nigdy nie jest tak słaba i nie jest tak silna, jak jaką wygląda. Tutaj widzimy, jeżeli weźmiemy czystą ekonomię, no to widać, że to jest państwo uzależnione surowcowo. Ja tutaj zebrałem różne źródła od think tanków amerykańskich, które mówią, że mniej więcej szacują, że dochody ze sprzedaży surowców według różnych to jest 36 do 50%. Włosi ostatnio napisali, że to jest nawet 65% budżetu Rosji. Pochodzi z wpływów z surowców energetycznych. Normalnie, szanowni państwo, w związku z tym, jeżeli mamy taką strukturę przychodów, to powinniśmy dbać o to, żeby te przychody były stałe. Czyli z normalnego punktu widzenia
Rosja powinna dbać o to, żeby na Ukrainie był spokój, porządek, z tą Ukrainą było relacje jak najbardziej poważne, no bo one zabezpieczają jej źródło przychody. Natomiast z punktu widzenia celów politycznych, a jak Państwo widzicie, jest zupełnie inaczej. Tylko bezwzględne podporządkowanie Ukrainy zapewnia Rosji możliwość zdobycia pozycji dominującej. A cel strategiczny, odsunięty dzisiaj w czasie, to jest konfrontacja z Zachodem, która pozwoli Rosji zdobyć tą pozycję dominującą. A jeśli chodzi, szanowni państwo, ostatnio profesor Marek Kornat stwierdził, że właśnie osiągnięciu tego celu Rosja jest w stanie podporządkować wiele i pytanie, jak wiele. I teraz dochodzimy tutaj do Ameryki, wbrew pozorom dochodzimy do Ameryki, szanowni państwo. 2014, czy ktoś z państwa zastanawiał się, dlaczego po tak spektakularnym sukcesie wizerunkowym, jaką była Olimpiada w Soczi, Rosja zapewne zaledwie kilka tygodni później zdecydowała się na inwazję zielonych ludzików na Krym. Tutaj przedstawiłem państwu chronologię wydarzeń. Już 1 marca mamy zwrócenie się przez samozwańczego premiera Krymu o objęcie przez prezydenta Putina opieki, referendum na Krymie. 21 marca już mamy akty ratyfikacyjne, zamęt z Republiką Ługańską i Doniecką. Czy ktoś w ogóle zastanawiał się, dlaczego to jest, Rosjanie uznali, że to jest dobry moment. Wydaje się, że z punktu widzenia wizerunkowego też najgorszy z możliwych. Tutaj slajd, który pokazuje początek tego demontażu Ukrainy, oczywiście Krym i Republiki Doniecka i Ługańska. I szanowni państwo, tajemnicą Poliszynela, oczywiście skrywaną przez publicystów, ale dla fachowców było jasne, że jest to moment największej słabości Stanów Zjednoczonych, jaki wówczas wyjaśnił. I z punktu widzenia osiągnięcia celów rosyjskich moment był wybrany, że tak powiem, idealnie. Tak? Jesteśmy w czasach w zasadzie ciągu porażek decyzyjnych od George'a Walkera Busha do pierwszej prezydentury Baracka Obamy, gdzie mamy światowy heartland ekonomiczny przesunięty na kraje Zatoki Perskiej, a Arabia Saudyjska, która buduje 38% zapotrzebowania na węglowodory energetyczne, i Stany Zjednoczone, które są uzależnione od wpływów z są uzależnione energetycznie od ropy, nie są w stanie już wyprodukować takiej ilości ropy, które by sprawiały, że gospodarka Stanów Zjednoczonych byłaby w stanie istnieć samoistnie. Od lat 70. w zasadzie uzależnienie od dostaw zewnętrznych jest jednym z czynników najbardziej hamujących rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone z tego braku konkurencyjności zdają sobie sprawę. No i ciągle pytanie o heartland, tak? Tutaj jest pytanie, czy było blisko do uzależnienia właśnie Rosji i wygrania konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Szanowni państwo, wielu dziwiło polityka resetu Obamy, tak? Z punktu widzenia Ameryki tamtego czasu była to polityka jak najbardziej racjonalna. Nie wchodzimy w konfrontację z Rosją, ponieważ zależało nam na stałym dopływie surowców energetycznych, żeby ta gospodarka jakoś się kulała, tak? Tymczasem w Rosji ten reset był trafnie zresztą odczytany jako element słabości Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, szanowni państwo, kwestia też wpływu Stanów Zjednoczonych na Europę, dość znikoma. Kiedy Obama po Krymie próbował odpowiedzieć sankcjami, one zostały chłodno przyjęte przez polityków Unii Europejskiej. Sytuacja zmieniła się radykalnie w momencie, kiedy przypadkiem, szanowni państwo, kiedy separatyści z Ługańska zestrzelili, pamiętacie państwo tą sytuację, holenderski samolot, gdzie zginęli Europejczycy, no i wtedy dopiero Europa się obudziła i podążyła za sankcjami Ameryki. Ale umówmy się, one były też wysoce nieskuteczne i tak naprawdę nie przyniosły uszczerbku większego
Rosji. W momencie, kiedy było wiadomo, że reset nie działa, no to takie pochukiwania Obamy, który nazywał Rosję mocarstwem regionalnym, jeszcze bardziej kolokwialnie mówiąc, wkurzały Putina, który właśnie wszelkie siły zbierał w sobie, żeby pokazać, że jest zupełnie odwrotnie. Szanowni Państwo, na potwierdzenie takie, powiedział warsztat humanisty, potwierdzenie tezy, my szukamy tej tezy w źródłach. Niedawno wyszły pamiętniki Obamy i tutaj macie Państwo cytat właśnie, który stanowi potwierdzenie tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych wprost mówi, że no, tak właśnie Putina odbierał, tak? Należał do tych polityków, którzy uważali patronat, przekupstwo, wymuszenia, oszustwa, okazjonalną przemoc za legalne narzędzie handlu, ja bym to powiedział legalne narzędzie uprawiania polityki. No i tutaj mamy wizję takiego chuligana, tyle że z bronią nuklearną i wetem Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to jest generalnie prawda. Szanowni Państwo, i tutaj chciałem pokazać dwie kluczowe decyzje, które z jednej strony miało pogłębić uzależnienie Zachodu, pokazać mocarstwowość Rosji. Oczywiście to uzależnienie Zachodu tutaj moi przedmówcy mówili o tym, jak gospodarka niemiecka potrzebowała gazu, Nord Stream 2 miał to zapewnić, ale druga jeszcze rzecz to jest w momencie, kiedy tutaj zaczęła być obawa o sankcje, było pytanie, jak zapewnić ciągłość dopływu środków finansowych ze sprzedaży gazu i ropy. No to jakby próbą miała być 2 ropociągi Siła Syberii 1, Siła Syberii 2. Tutaj po prawej stronie macie Państwo slajd, jak to miało zostać rozwiązane. Oczywiście odbiorcą głównym miały być Chiny. Szanowni Państwo, ropociąg o przepustowości 55 miliardów metrów sześciennych dzisiaj osiąga na szczęście tylko i wyłącznie wydajność 18 milionów metrów sześciennych, więc powiedziałbym, jest to, jeżeli ktoś się dziwi ostatnich decyzjom Gazpromu o szukaniu oszczędności, zwolnieniu 1800 ludzi, to macie, Szanowni Państwo, odpowiedź. Wpływy po prostu są nieadekwatne do zaangażowania. I teraz, Szanowni Państwo, co się zmieniło w Ameryce? Chciałem pokazać Państwu 3 ludzi, którzy sprawili, że mogło zaistnieć hasło Donalda Trumpa Make America Great Again i nie było to hasło bez pokrycia. Pierwszy, Szanowni Państwo, oczywiście tutaj przypominam, mówiłem o tym uzależnieniu od ropy i gazu z Zatoki Perskiej. Diagnoza geologów amerykańskich była złoża gazu i ropy amerykańskiej w Teksasie wyczerpią się w ciągu najbliższej dekady. A tutaj macie Państwo na zdjęciu George'a Mitchella, prezesa Mitchell Energy, który powiedział, że to musi być wierutna bzdura. On był wychowany w takim przekonaniu, że te zasoby są nieograniczone i to widocznie źle szukają. Coś z tym trzeba zrobić. Mitchell był tym, który nie zwątpił i ciągle penetrował te rzekomo opuszczone już zasoby, tam gdzie wycofywała się jedna z największych firm poszukiwawczych Devon Energy. I okazało się, doszedł do zaskakujących wniosków, że gaz jest, tylko w innej formule. Nie jest ten gaz taki tryskający z ziemi w sposób oczywisty, który łatwo da się wtrącić w ropociągi, ale jest w postaci zaklętych form skalnych, tak zwanych łupków. Trzeba po prostu, po pierwsze, odnaleźć metodę jego wydobycia, po drugie, odnaleźć metodę jego przetwarzania. No i tutaj mamy, Szanowni Państwo, praktycznie 19 lat rozwoju firmy, która najpierw skoncentrowała się, Mitchell zaryzykował wszystko. Skoncentrowała się na po pierwsze właśnie wydobyciu, po drugie na znalezieniu tejże technologii. W 2002 roku, kiedy
doszli do kresu inwestycyjnego. Tutaj pan profesor mówił o kresie inwestycyjnym dużych organizmów państwowych. Tutaj mamy kres inwestycyjny firmy. Nie było już skąd brać kapitału. Mitchell Energy, ale już z właściwą technologią i z właściwą prototypem instalacji zostało zakupione przez Devon Energy za $3,5 miliarda. Mitchell w tym momencie uznany został za jednego z 500 najbogatszych ludzi na świecie, jednego z 10 najbardziej wpływowych osobistości w energetyce. Co pozwoliła energia łupkowa? Właśnie tutaj to, co powiedzieli moi poprzednicy. Te elektrownie, które były do tej pory zasilane węglem, które do tej pory też były zasilane źródłami pochodzącymi z zewnątrz, nagle zostały zasilone, energię zaczęto produkować przy użyciu gazu łupkowego. Czy tylko gaz? Okazuje się, że w łupkach jest nie tylko gaz, ale jest ropa. Mamy, szanowni państwo, tutaj kolejnego człowieka, który przyczynił się do zbudowania potęgi Ameryki, Mark Papa, jego firma EOG Resources. Kolejny wariat, jak to się można było powiedzieć, który przeciwstawiał się tezie, że zasoby wewnętrzne Stanów Zjednoczonych uległy wyczerpaniu. 5 lat determinacji spowodował, że produkcja ropy naftowej przez EOG Resources wzrosła od 2009 roku z pozycji odpowiadającej mniej więcej, szanowni państwo, produkcji Rumunii. W 2014 roku EOG Resources już było w stanie wyprowadzić Amerykę na pozycję, gdzie ustępowali tylko Arabii Saudyjskiej i Irakowi, natomiast 2014 rok to jest moment, kiedy w liczbach bezwzględnych produkcja wyprodukowanej ropy wyprzedziła w Stanach Zjednoczonych, wyprzedziła produkcję ropy w Samotroworze, czyli w głównym miejscu, w głównym sercu produkcji rosyjskiej. I do kropki nad i brakuje jeszcze jednego człowieka, Sharifa Soukiego, który bardzo uważnie penetrował rynek petro w Ameryce, dochodząc do jednego słusznego wniosku. Jeżeli dynamika produkcji gazu i ropy będzie rosła w takim tempie i Ameryka zdoła utrzymać taką dynamikę, to zabraknie miejsca do tego, żeby ten gaz przytrzymywać. A w momencie, szanowni państwo, kiedy wszystkie jeszcze firmy za późnego Obamy były nastawione na budowę stacji kontenerowych, które miały przyjmować ropę i gaz z Zatoki Perskiej, Sharif Souki, jak przysłowiowy wariat idący pod prąd, robił instalacje odwrotne. W Kalifornii zaczął montować terminale pod tankowce. Tankowce, które miały eksportować gaz, eksportować ropę, a w momencie, kiedy nie było to jeszcze takie oczywiste, tutaj nawiązuję do prezesa, który mówił właśnie, że właśnie ten pierwszy to zbija właśnie tą śmietankę. Ta diagnoza wydawała się oczywista, ale to jemu i jego firmie Schneider Energy zawdzięczano sytuację, w której nadpodaż gazu oznaczał nowe możliwości energetyczne. Ameryka nie zadławiła się właśnie dzięki takiemu innowacyjnemu spojrzeniu właśnie swoim sukcesem, bo była w stanie sprzedać. To się, szanowni państwo, zbiegło z początkiem prezydentury Trumpa. I chciałbym przypomnieć pierwsze 3 miesiące, gdzie Donald Trump przyjął 2 bardzo ważne wizyty. Pierwsza to była wizyta premiera Japonii, druga wizyta premiera Korei Południowej. Teoretycznie obie związane były z bezpieczeństwem regionalnym, natomiast z obu tych wizyt obaj premierzy wyjechali, podpisując 10-letni kontrakt, jeden na dostawę ropy, drugi na dostawę gazu, mimo że wcześniej byli związani z podobnymi umowami
z Rosją. To nie jest tylko tak, że Europie Trump mówi, bezpieczeństwo kosztuje. Dokładnie prawdopodobnie ta sama sytuacja dotyczy Japonii i Korei Południowej. Chcecie płacić za nasze bezpieczeństwo, za wsparcie Ameryki, za polityczne poparcie, no to jest biznes. Ameryka też nie może być płatnikiem netto w takiej sytuacji. W związku z tym najnormalniej w świecie Trump, można powiedzieć, czy Japończycy i Koreańczycy w odwrotną stronę kupili swoje bezpieczeństwo narodowe, płacąc odpowiednią cenę w ekwiwalencie gospodarczym. Ale, szanowni państwo, przechodząc już do konkluzji, można powiedzieć tak. Troje ludzi, którzy w jakiś stopniu ratowało Amerykę, którzy sprawili, że Stany Zjednoczone, teoretycznie największa potęga, miała swój okres załamania, który mało nie skończył się katastroficznie. A naprawdę można powiedzieć, że było bardzo blisko pewnych przeobrażeń na, wydawałoby się, dość w stabilnej przestrzeni ładu międzynarodowego. W moim takim prywatnym przekonaniu, szanowni państwo, Rosja oczywiście wywracając ten stolik, dążąc konsekwentnie do wywrócenia tego stolika w grze, słabo sobie zdawała sprawę, że głównym w swojej megalomanii, nie wiem czy do końca, czy była przekonana, ale zdaniem większości ekspertów głównym beneficjentem zmian przeobrażeń tych geopolitycznych byłyby kraje azjatyckie. Pytanie, czy rzeczywiście Chiny. Ja mam co do tego wątpliwości, ja szczerze mówiąc bardziej wierzę w potęgę Indii. Tutaj taki gracz, który gdzieś tam lokuje się na marginesie i nie przykuwa centralnej uwagi, natomiast jest bardzo aktywny i zachęcam wszystkich do obserwowania tego, co Indie bardzo po cichu, ale bardzo konsekwentnie robią w światowej polityce. Szanowni państwo, żeby docenić rewolucję łupkową, ja się podeprę jeszcze jednym przykładem, gdzie tutaj, jak pan profesor Krysiak mówił, potrzeba taniej energii. Tak, i mieliśmy przykłady, prawdopodobnie pod koniec, gdyby nie prezydentura Trumpa, być może takich przykładów było więcej, ale pod koniec kadencji Obamy Amerykanie mieli poważne propozycje ulokowania w Minnesocie 6 kluczowych zakładów farmaceutycznych chińskich. Chińczycy tworząc bilans ekonomiczny, biznesplan, właśnie stwierdzili, że koszty taniej energii z powodzeniem zrekompensują koszty pracy, koszty siły roboczej i nawet będzie się opłacać ulokować ze względu na dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry, ale tania energia spowoduje właśnie to, że oni wyjdą na plus. Jeśli chodzi o geopolitykę większą, szanowni państwo, to, że Stany Zjednoczone stały się eksporterem źródeł, stworzyło sytuację, gdzie stały się realną alternatywą dla Rosji. A Rosja oczywiście mogła konkurować jednym ceną i tak robiła. Natomiast Ameryka mogła konkurować jakością. Ropa z łupków i gaz z łupków okazały się gazem wyżej energetycznym, czystszym, co miało szczególnie swoje zastosowanie w przemyśle rolniczym i farmaceutycznym. No i szanowni państwo, ostatni aspekt bardzo kluczowy dla nas prawdopodobnie, gdyby nie zyski z importu energii, surowców energetycznych, zaangażowanie finansowe i materiałowe Stanów Zjednoczonych w konflikty światowe, między innymi w konflikt na Ukrainie, byłoby po prostu niemożliwe. Oni by tego, gdyby nie dodatkowe źródła, w ostatnim czasie dopływ finansów, oni by tego najnormalniej w świecie nie uciągnęły. No i teraz zwróćcie uwagę państwo, jaką mamy dość klarowną sytuację
To zresztą koresponduje z tym wykresem, który pan profesor Zbigniew Krysiak przedstawił. Ja, szanowni państwo, nie wiem, czy pamiętacie tutaj Stany Zjednoczone, czerwony, ten wykres, słupek, pierwszy lider. No bo tak bardzo trywializując sprawę, zwróćcie uwagę, no, Rosja posiada zasoby w rywalizacji tej triady o pierwszeństwo w świecie. Rosja posiada zasoby, ale zdolność budowy technologii pozostaje problematyczna. Chiny wykształciły zdolność wykształcania wysokich technologii, natomiast są uzależnione surowcowo od dostaw z zewnątrz. Natomiast Stany Zjednoczone mają w tym momencie i jedno, i drugie, co stanowi moim zdaniem takie, porównując do Formuły 1, pole position w podjęciu rywalizacji, jeżeli ta rywalizacja, podobnie jak za Reagana, ona oczywiście hasłowo przyjmie jakiś tam, może przyjąć rolę polityczną, ale główna rywalizacja, szanowni państwo, będzie się odbywać na polu gospodarczym. I jeszcze, odczytując Trumpa, i to jest tak w prognozowaniu politycznym, mamy, szanowni państwo, takie dwa hasła, które elektryzowały ostatnio opinię publiczną, tak? Kanada i Grenlandia. I o co chodzi? Ja to zawsze takie zadaję pytanie w tym momencie, czy w państwie duńskim naprawdę tak się źle dzieje, parafrazując Macbetha, że trzeba sprzedać Amerykanom Grenlandię, nie znając oczywiście na początku statusu, no bo kiedy padło to stwierdzenie Trumpa o wyciągnięciu ręki do Grenlandii, to byłem przekonany, że to jest po prostu integralna część korony duńskiej i tam wymagać to będzie szerokich aspektów ze strony Ameryki. Moim zdaniem, znaczy tak, szanowni państwo, nic bardziej błędnego. O swoim statusie Grenlandczycy mogą zadecydować sami od 2009 roku. Jest to element dyskusji wewnętrznej na Grenlandii. Budżet Grenlandii, szanowni państwo, to jest 15 milionów dolarów. Milionów dolarów. To jest 50 tysięcy ludzi. Wielka przestrzeń. W 96% ten budżet pokrywają Duńczycy. Co to jest dla Amerykanów 15 milionów dolarów? Pół miliarda, przepraszam, miliardów, ja tu się przejęzyczyłem. Co to jest w budżecie Stanów Zjednoczonych? Natomiast oczywiście, szanowni państwo, pytanie, o co gramy. Ja chciałem pokazać tylko przypomnieć taką jedną rzecz, perspektywę historyczną. Wiek XIX, pierwsza połowa XX to wiek pary i węgla. Druga połowa XX wieku to wiek nafty. Dzisiaj dyskutujemy przede wszystkim o gazie i o atomie, ale pytanie zasadnicze, co będzie tym motorem napędowym za lat 10, 20, 50, bo wierząc, że nic nie jest przypadkiem, ja śmiem twierdzić, że Amerykanie technologicznie już przynajmniej mają koncepcyjne prace, co może im dać przewagę konkurencyjną gospodarczą za lat 20, 30. To nie jest kraj, który poważne kraje prognozują, interpolują swoją przyszłość. Nie funkcjonują od kadencji do kadencji. Takie przynajmniej mam wrażenie. Grenlandia i Kanada ze swoimi praktycznie nieoszacowanymi złożami surowców, metali rzadkich, to wiemy, że tam na pewno są. Ważny też jest kontekst rywalizacji z Rosją o złoża arktyczne. Być może, ja mówię tutaj, stawiam hipotezę, to nie jest podbudowane jakimiś badaniami geologicznymi, to jest tylko i wyłącznie prognozowanie politologiczne. Być może Trump w tym momencie wskazuje na tereny, które w przyszłości będą decydować o zasobności, ubóstwie bądź ich posiadanie o bogactwie całych narodów. Tego nie wiemy. Natomiast wydaje mi się, że nic w polityce amerykańskiej
nie stanowi przypadków. I tak staram się odczytywać Trumpa. W przypadku Kanady, szanowni państwo, no dzisiaj ci, którzy znają rozkład surowców energetycznych w Ameryce, wiedzą, że ten strumień węglowodorów z Teksasu przesunął się na Dakotę Północną. Te złoża, które są dzisiaj eksploatowane na wielkich równinach, ciągną się, ten szelf łupkowy ciągnie się aż po Kanadę. I tak, wydaje mi się, należy rozumieć słowa Trumpa, że tutaj ściślejsze uzależnienie Kanady od Stanów Zjednoczonych jest niezbędne dla zbudowania tej przewagi amerykańskiej, ale przewagi w kontekście właśnie tej rywalizacji światowej. Od wczoraj wiemy, że no, Kanadyjczykom to się nie spodobało. Wczoraj Trudeau ogłosił, że jeżeli Trump wykona jakieś nieprzyjazne kroki wobec Kanady, no to oni będą w stanie zakręcić kurek z gazem i ropą, co może stanowić pewien problem oczywiście dla dostaw dla północnych Stanów Zjednoczonych. No ale to, śmiem twierdzić, są takie, powiedziałbym, manewry polityczne, natomiast w dłuższej perspektywie oznaczają być może wytyczenie jakichś szerszych trendów. Pytanie pozostaje, jaki będzie ten podstawowy nośnik energetyczny przyszłych dekad. Czy to będzie atom, czy to będzie gaz, czy to będzie wodór. I jako, że tak powiem, politolog muszę zostawić to pytanie otwartym, a Państwu bardzo dziękuję.